Dzień dobry. Temat na dzisiaj to odnowienie tego blatu. To był blat, który służył nam jako taka mała komoda, a teraz zrobimy z tego blat do biurka. I życzenie pierwsze to zmiana tego koloru. I tutaj wychodzi duża przewaga pracy z drewnem. Jeśli jest to drewno naturalne, mamy zrobione to odpowiedniej grubości, więc mamy bez problemu powiedzmy 20, czasami może 30 mm litego materiału, który możemy sobie zebrać i pokolorować, zrobić z tego zupełnie nowy mebel. Tutaj mamy jesion. Zobaczmy, co tutaj mamy na spodzie. Tu są jakieś rzeczy, które do odkręcenia. Doklejki są grubości 24, tu jest 23, więc obstawiam, że blat również 20 parę milimetrów ma grubości, więc spokojnie, nawet jak zjadę milimetr, dwa, to na pewno dojdziemy do litego drewna, które jeszcze nie jest pobarwione, bo to było robione, wydaje mi się, że bejcą, może bejcą spirytusową, więc ona trochę w głąb wchodzi, ale spokojnie poradzimy sobie. Nie ma tutaj żadnego systemu, znaczy tak, jest tutaj ta opaska i to już by dało możliwość przyczepienia się nogami, no bo oczywiście robiąc stół zależy nam, żeby nogi się nie ruszały. Nóg nie mam, bo nogi są już w mieszkaniu, ale mam taki system do przykręcania nóg, więc jeśli to sobie zamontujemy tutaj w narożniku, pokażemy tu, przykręcamy to do blatu i w tych odlewanych elementach jest gniazdo na łeb śruby. Śrubę wkładamy, przykręcamy i wtedy zostanie nam tylko i wyłącznie przykręcić nogę, więc spokojnie to już możemy zrobić w miejscu docelowym. Co tutaj jeszcze będzie zmienione? Bo skoro ma być to biurko, to tutaj krawędzie są dosyć ostre i raczej nie jest to za bardzo miłe dla nadgarstków, więc myślę, że kiedy to zeszlifuję, to również pofrezuję, żeby to było miłe dla naszych rąk i wydaje mi się, że to wszystko. Aha, no nie, no jeszcze będzie trzeba to jakoś wykończyć, więc tutaj na pewno pójdzie olej, ten, który pokazywałem ostatnio, akcja błysk, no to inaczej się nie da tego zrobić, więc olej UV, 2-3 warstwy i myślę, że będzie temat zakończony. Jestem ciekaw. Mamy godzinę, słuchajcie, 11:46. Jestem ciekaw, ile czasu mi zajmie taka praca, żeby to odnowić, przygotować, poolejować i spakować do samochodu. Przed 12. Zobaczymy. Ruszam w muzyczka, a ja się uwijam z pracą.
Uchwyty do nóg przykręcone. Mogę obracać. I tak prezentuje się polski jesion. Słuchajcie, kto nie miał do czynienia z tym gatunkiem, naprawdę bardzo polecam, ponieważ uswojenie tego gatunku naprawdę powala. Oczywiście nie jest taki prosty w obsłudze, powiedzmy, ten gatunek, ponieważ tutaj te słoje są nieźle powywijane i tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy jedziemy z włosem, czy pod włos, ale tutaj było więcej szlifowania niż strugania, więc bez problemu to wszystko zostało wykonane. No i teraz czas, jaki tutaj poświęciłem na to, myślę, że z godzinę czasu zeszło mi szlifowanie tego. Trochę było, powiem szczerze, roboty. Zacząłem od papieru 60 nawet. Zacząłem najpierw od 80, ale później jeszcze wskoczyłem w 60 i myślę, że tutaj przydałaby się jeszcze mi szlifierka typu czołg, jeszcze bardziej agresywna, żeby ten pierwszy szlif zrobić jak najszybciej. Skończyłem na papierze 120, wodowanie i później właśnie papier 120, a później 3 warstwy tego lakieru utwardzonego UV i gotowe. Czyli powiedzmy godzina na szlifowanie, później to wodowanie. No niestety tutaj trzeba odczekać, ale pracy nie robimy w tym momencie. Pół godziny, myślę, że może więcej trochę odczekałem. Ale dobra. Wodowanie, później jakaś tam obróbka krawędzi, no to z pół godziny. I nakładanie tego oleju w 3 warstwach, myślę, że tutaj spokojnie też z pół godziny mi zeszło. Więc na całość takiej renowacji, takiej odnowy, takiego blatu, 2,5 godziny to aż huk. Efekt, myślę, że zadowalający bardzo. Mogę zabierać do domu, przykręcać nogi i biurko gotowe. Dziękuję i widzimy się już niedługo. Teraz oczywiście jeszcze Wasze aktywności, tak? Czyli lajki, subskrypcje, komentarze. Zawsze o to proszę, bo jest to mile widziane. Tyle. Na razie.